Rynek samochodów kompaktowych to jeden z największych rynków motoryzacyjnych, a tak bardziej segmentów motoryzacyjnych. Kompakty to są samochody bardzo uniwersalne i każdy producent chce mieć jednak w swojej gamie właśnie taki model. I Koreańczycy także posiadają właśnie słynnego i30. Co się zmieniło w i30 po faceliftingu i to jeszcze w wersji N-Line? Zapraszam Was do testu właśnie Hyundai'a i30 N-Line. i30 N-Line po faceliftingu. Tak, facelifting słynnego i30. Troszeczkę się tu rzeczy pozmieniało, bo jednak w końcu i30 już parę lat, jeśli chodzi o tą generację, którą widzimy, jest, więc trzeba było wprowadzić parę lekkich modyfikacji. Co się zmieniło w i30N po faceliftingu? Zmieniło się sporo. Zobaczcie na tą nową mordkę. Nowa, pocieszna mordka, która została narysowana bardzo ostro i także bardzo dynamicznie. Pierwszą zmianą na pewno są oczywiście światła. Światła, które tutaj przywędrowały, są to światła oczywiście w pełni LEDowe z nowoczesnym motywem bardzo ostro narysowanych świateł do jazdy dziennej. Bardzo ładnie to wygląda. Nie powiem, że trochę nie przypomina najnowszego Forda Focusa, który także ma bardzo podobną stylizację świateł, ale jednak Hyundai posiadał je jednak troszeczkę wcześniej. Bardzo mi się podoba ten układ świateł. Po pierwsze, światła zostały troszeczkę zwężone, mają naprawdę bardzo ładne, ciemne wykończenie i są w pełni faktycznie LEDowe. Co prawda wymagają dopłaty 5500 zł w pakiecie Convenience, właśnie żeby takie światła jak my mamy w naszym egzemplarzu testowym się pojawiły właśnie w formie w pełni LEDowych świateł. W naszej wersji N-Line został także zmieniony zderzak. Oczywiście wersja N-Line ma być takim samochodem, która ma większe aspiracje sportowe, jeśli chodzi o swoją stylistykę, nie tylko jeśli chodzi o moc. Został zmieniony zderzak, został narysowany bardziej agresywnie. Pojawiły się większe oczywiście wloty powietrza, prawdziwe dukty powietrza, które są także umiejscowione tutaj. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Do tego został cały przód jakby bardziej pociągnięty w dół. Tak jak już Wam opowiadałem na przykład przy Hyundaiu Elantrze, tak samo w Hyundaiu i30 ten przód został bardzo ładnie uformowany i jest naprawdę nisko osadzony. Tutaj jest naprawdę niska wysokość tego samochodu właśnie z przodu. Mamy także sporej wielkości oczywiście tutaj ładnie narysowany grill, także właśnie z plakietką typu N-Line, bo podpowiada nam właśnie, że ten samochód jest wystylizowany bardziej sportowo. Dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o przód, to jest nadal ten sam Hyundai i30, którego wszyscy dosyć dobrze znają i także bardzo lubią. Mamy także kolor Celtin White, tak to się nazywa, przepraszam, Serenity White. To jest oczywiście kolor, który wymaga dopłaty, bo jest to kolor perłowy. Nie jest to zwykły taki biały, jak możecie spotkać na prostej, taniej wersji Hyundai'a i30, który jest przeznaczony dla flot albo dla handlowców. Jego zaletą jest taka, że po prostu kiedy troszeczkę pada na niego takie, wiecie, przyjemne, miękkie światło albo zapada noc, po prostu ten kolor wygląda szałowo. Co prawda, niestety, jak to kolor biały, jest dosyć ciężki w utrzymaniu. Czy coś zmieniło się w bocznej stylizacji i30? Niezbytnio, bo praktycznie zostały wszystkie znane nam linie, które były przed faceliftingiem. Jedyną wersja N-Line troszeczkę zmienia oczywiście stylizację, ze względu na to, że po pierwsze mamy tutaj emblemat N-Line, zmieniły troszeczkę oczywiście się także progi, które są bardziej charakterystycznie lekko ukształtowane, ale to jest nadal ten sam i30, który jest oczywiście
tak samo wpasowany w rynek kompaktów jak wszystkie kompakty, czyli tak, 2,65 jeśli chodzi o rozstaw oczywiście osi, co przekłada się dosyć dobrze na miejsce także wewnątrz. Jeśli chodzi o długość samochodu, 4,34 metra, czyli to jest typowy przedstawiciel kompaktów. Możecie oczywiście go wybrać jeszcze w dwóch innych wariantach. Jest także oczywiście fastback, czyli troszeczkę dłuższy tył, a oczywiście z lekko ściętą tylną częścią w formie takiego ładnego coupé. A także jeszcze jest wersja kombi, która jest o 24 cm dłuższa i oczywiście ma reprezentować właśnie najbardziej konkurencję do Golfa warianta czy do Focusa kombi, bo właśnie Hyundai i30 jest takim konkurencją. Pakiet N-Line zmienia także sporo, jeśli chodzi o koła. Przywędrowały tutaj naprawdę bardzo ładnie narysowane koła, które są w rozmiarze 18 cali. Ładna felga w kolorze szarym z polerowanym rantem, która po prostu bardzo ładnie wygląda jak się kręci i to wszystko robi naprawdę sporą robotę. Jeśli chodzi o oponę, mamy tutaj bardzo dobry ruch w stronę sportu. Dlaczego w stronę sportu? Bo mamy tutaj zastosowane Micheliny Pilot Sport 4. Są to opony przeznaczone do bardziej samochodów, które już posiadają większą moc, są turbo doładowane i przenoszą większy moment obrotowy, oczywiście także na jezdnię. Fajnie, że Hyundai wyposaża ten samochód właśnie już w takie opony, ze względu na to, że po prostu ten samochód może nie ma nie wiadomo jak dużo mocy, ale performance już jednak jest większy na takiej oponie i grip także jest lepszy właśnie na takiej oponie. Rozmiar 225×40 właśnie na 18, więc takie felgi właśnie macie w pakiecie N-Line. Ale szczerze powiedziawszy, N-Line wygląda właśnie na tych felgach bardzo dobrze. To co się zmieniło z tyłu? Zmieniło się niewiele. No tak, w końcu to tylko facelifting, ale zmieniło się parę ciekawych elementów, które warto zwrócić uwagę. Hyundai N-Line oczywiście w tej wersji troszeczkę wygląda bardziej sportowo, tak jak z przodu, tak samo i z tyłu. Ale co zmienił facelifting? Facelifting zmienił oczywiście tylne światła. Zmienił tylne światła, jeśli chodzi o ułożenie tych świateł, które mamy tutaj. One nie są już tutaj w tym miejscu, tylko przewędrowały troszeczkę niżej, a także i pojawiły się nowoczesne tylne światła, które mają także bardzo ładny, zrobiony światłowód. Trochę to komponuje się oczywiście tak samo z przodem i z tyłem. Bardzo ładnie to wygląda, w szczególności wieczorem, kiedy właśnie te światła zaczynają lekko błyszczeć. Bardzo ładnie to wygląda. Tylna część nadwozia oczywiście to jest typowy przedstawiciel hatchbacka. Mamy także lotkę, która w wersji N-Line jest troszeczkę dłuższa niż w standardowej wersji. Standardowa wersja najczęściej kończy się tutaj, jeśli chodzi o lotkę. Tutaj lotka jest troszeczkę przedłużona, ale szczerze powiedziawszy, patrząc na ten samochód troszeczkę z dalszej perspektywy, mi ta lotka nadal jest troszeczkę za krótka i za mała. To ma być wersja bardziej usportowiona stylistycznie, powinna być ta lotka jednak troszeczkę dłuższa. Jeśli chodzi o dolną część zderzaka, tu chyba najwięcej się zmienia w wersji N-Line. Po pierwsze, bardzo mocne użebrowanie. Tutaj użebrowanie, tu użebrowanie, oczywiście w formie takiej pseudo-aerodynamiki, bo to nic zbytnio nie robi. Plastikowa imitacja dyfuzora, która po prostu ma ładnie wyglądać, nic więcej ma zbytnio nie robić. Na pewno podoba mi się także takie elementy, które są zastosowane tutaj na bocznych częściach zderzaka. Bardzo ładnie to wygląda i pokazuje, że ten samochód jednak stylistycznie już idzie w stronę N-ki niż bardziej takiej bieda wersji i30. I końcówką, jeśli chodzi o wisienkę na torcie, w tym samochodzie na pewno jest układ wydechowy, który nareszcie, jeśli chodzi o te samochody, nie jest jakoś dziwnie udziwniony, jeśli chodzi o jakieś fake wydechy, tylko to jest prawdziwy, konkretny wydech stalowy, który dobrze wygląda. Dwie fajne rury, jeśli chodzi o tylną część. Bardzo ładnie to wygląda, co prawda może nie są ładnie wysunięte, bo powinny być troszeczkę bardziej wysunięte, żeby było jeszcze je lepiej widać, ale naprawdę i tak to dobrze wygląda. Co prawda, jeśli chodzi o układ wydechowy w wersji N-Line, jest lekka zmiana, delikatnie bardziej rasowo to brzmi, ale to nadal nie jest NK, ale i tak nie zmienia to faktu, że naprawdę to jest dobry element, bo dobrze wygląda, a także i przyjemnie brzmi na lekkich obrotach. No to co, zobaczmy, co się kryje pod maską naszego i30N i co oferują Koreańczycy, jeśli chodzi o paletę silnikową. Jeśli chodzi o Hyundai i30, nie było nigdy za dużej jakby ilości silników.
ciężka maska dosyć, bo oczywiście stalowa. Zwracam Wam na to uwagę, bo to są takie po prostu odczucia, które towarzyszą otwieraniu tej maski, że ona jest dosyć jednak ciężka. Jeśli chodzi o gamę silnikową, co my tu możemy mieć? W podstawowych wersjach możecie mieć jednostkę 3-cylindrową o pojemności 1 litra, oczywiście turbo doładowaną z skrzynią manualną 6-biegową, to generuje wtedy moc okolice 120 koni mechanicznych. Mamy następne także jednostki silnikowe, czyli tradycyjny 1.5 wolnossący silnik, bez żadnych turbodoładowań, bez żadnej miękkiej hybrydy. Tam już macie okolice 110 koni, także w możliwości połączenia tylko to z manualnym 6-biegowym skrzynią biegów. Jeśli chodzi o naszą wersję testową i najbardziej i najchętniej wybierany przez klientów silnik, to jest właśnie silnik 1.5 TGDI, czyli Turbo Smart Stream G, tak zwany hyundaiowski. Jest to silnik oczywiście o pojemności 1,5 litra, 4 cylindrach i turbo doładowaniu. Silnik generuje moc 160 koni i jest w połączeniu także z miękką hybrydą 48V. Czym jest ta miękka hybryda? 48 V instalacja i miękka hybryda jest to tak zwany silnikogenerator-rozrusznik, czyli dosyć mocny silnik elektryczny, który zastępuje oczywiście rozrusznik i pomaga w tym, żeby start-stop Was nie denerwował podczas jazdy w korku, był przyjemniejszy i żebyście w ogóle nie czuli, że ten silnik gaśnie. Macie wtedy też możliwość oczywiście żeglowania i właśnie to wszystko jest realizowane przy 6-biegowym manualu i jest wtedy nazwany IMT, czyli 6-biegowy manual inteligentny, który potrafi jakby sam rozłączyć sprzęgło podczas jazdy, a także i z 7-biegową skrzynią DCT, która jest w naszym egzemplarzu i kosztuje w dodatku 6,5 tysiąca złotych. Musicie dopłacić ekstra, żeby właśnie 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynię mieć. Macie tutaj 160 koni i naprawdę sporo momentu obrotowego, bo aż 253 Nm momentu obrotowego. To wszystko nam pozwala, te 160 koni i 253 Nm pozwala nam rozpędzić według katalogu w 8,6 sekundy do pierwszej setki. A ile wyszło, no to teraz zobaczycie. I to jest praktycznie tyle, jeśli oczywiście chodzi o paletę silnikową Hyundai i30. Nie jest ona może jakaś szeroka, ale szczerze powiedziawszy, właśnie silnik 1.5 i te 160 koni faktycznie naprawdę bardzo dobrze pasuje do charakteru tego samochodu. Warto także oczywiście wspomnieć o pojemności baku paliwa, bo ostatnio niestety one są mocno zmniejszane. Jeśli chodzi o kompakta od Koreańczyków, tu mamy 50 litrów pojemności baku, co jest bardzo dobrym elementem, bo najnowszy Golf 8 ma 45 litrów pojemności baku, a Focus wygrywa już niestety z Hyundaiem, bo ma okolice 52 litrów pojemności baku. Co nie zmienia faktu, że 50 litrów baku w dzisiejszych czasach miękkich hybryd i ogólnie pojazdów hybrydowych to jest naprawdę dobra wartość, która pozwoli Wam zrobić okolice 600 km na jednym tankowaniu. Czas przejść do praktyczności. Zobaczmy, jak z pojemnością w wersji poliftingowej, czy coś się zmieniło, czy nie. Na szczęście się nic nie zmieniło. 395 litrów, jeśli chodzi o pojemność bagażnika, to jest bardzo dobry wynik w całej klasie, bo ogólnie klasa kompakt najczęściej to jest wynik gdzieś od 350 do 380-390 nawet litrów. 395 litrów, jeśli chodzi o Hyundai i30, to jest naprawdę bardzo dobra wartość. Dlaczego o tym mówię, że to jest bardzo dobra wartość? Bo najnowszy Golf jest o 14 litrów mniejszy ma bagażnik i tak samo także Focus. Naprawdę warto zwrócić uwagę, że ten bagażnik jest dosyć spory jak na kompakta, bo najmniejszy bagażnik aktualnie chyba posiada Toyota Corolla, mam też sam ją w posiadaniu i tam jest pewien problem taki, że ten bagażnik jest naprawdę płytki, mały i dosyć niewielki, jeśli chodzi o swoją wielkość. Są takie aspekty jak zwykły haczyk z tej strony, drugi haczyk także z tej strony. Złącze 12V do podłączenia lodówki także jest w kompakcie, a nie tylko na przykład w wersji kombi. To jest bardzo dobry element. Tutaj macie sporą wnękę, możecie schować przedmioty. Po drugiej stronie także jest taka sama wnęka. Niestety jedynie co, jeśli chodzi o kłucie moich oczu, to niestety jest żółte światło, jeśli chodzi o podświetlenie tego bagażnika, które jest dosyć mizerne, jeśli chodzi o podświetlenie go w nocy. Standardowo, jeśli wyposażenie, macie także taką przyjemną siateczkę, którą możecie sobie tutaj zaczepić i to jest bardzo przyjemny element, który pozwala Wam przewieźć jakieś elementy i zabezpieczyć je w trakcie jazdy. Pod podłogą macie jeszcze taki mikroskopijny schowek, możecie podnieść sobie tą część.
Tu możecie schować naprawdę sporo różnych rzeczy, bo takie jak trójkąt, gaśnica, tire mobility kit, tu się wszystko to mieści, a jeszcze zostaje naprawdę sporej wielkości przestrzeń bagażowa, którą możecie w różnego typu rzeczy, jak kosmetyki, myjkę, czy jakieś inne potrzebne Wam akcesoria do Waszego samochodu trzymać i to jest bardzo fajna rzecz, bo nie wala się to jednak po bagażniku. A możecie ją także jeszcze zwiększyć. Zwiększyć możecie ją do okolic 1300 litrów, oczywiście poprzez położenie tylnych oparć, co wystarczy zrobić oczywiście także z kabiny, bo wystarczy tutaj pociągnąć te dwie wajchy i już macie 1300 litrów pojemności, jeśli chodzi o tylną część. Tutaj na środku macie możliwość sobie przewiezienia dłuższych przedmiotów. Co prawda może z nartami będzie większy problem, bo ten otwór nie jest zbytnio za duży, ale nadal jest to jakiś przelot, który pozwala Wam po prostu zwiększyć pojemność bagażnika. Zwiększyć pojemność bagażnika możecie także wybierając wersję Fastback, która ma już o wiele większy bagażnik od wersji oczywiście Hatchback. To jest jakieś okolice tam chyba 50 litrów więcej, a największą pojemność uzyskacie już w wersji kombi, bo tam jest okolice 600 litrów, więc naprawdę konkretna wartość, jeśli chodzi o przestrzeń bagażową. Ale hatchback nadal nie rozczarowuje. A co z miejscem dla pasażerów, jeśli chodzi o tylny rząd? No to chodźcie, zobaczymy, jak jest na tylnym rzędzie siedzeń, jeśli chodzi o Hyundai'a i30. 2,65 rozstawu osi to jest naprawdę dobra wartość, jeśli chodzi o klasę kompakt, bo pozwala Wam zwiększyć miejsca w środku, w szczególności na kolana, czy także też trochę czasem nad głową. Jeśli chodzi o miejsce w Hyundai'u, tutaj jest naprawdę dosyć przyjemnie, jeśli chodzi o mój wzrost. Fotel jest ustawiony pode mnie, 1,80 m okolice wzrostu i przestrzeni, tak jak widzicie, jeszcze troszeczkę jest. Co niestety, tu jest tak twardy ten plastik, jest tak twarda ta skorupa, jeśli chodzi o tylną część, więc jeśli ktoś ma naprawdę wyższy wzrost, to może niestety spotkać się z dosyć nieprzyjemnym plastikiem. Gazetowniki w formie takich także siateczek i tutaj naprawdę robi się dosyć także przyjemnie. Jeśli chodzi o miejsce na buty, jest dosyć sympatycznie, to jest naprawdę dobry wynik. Po pierwsze, Isofixy, które są tutaj na takich klapkach, które się podnoszą i opuszczają, nie wyjmujecie tego, więc to jest naprawdę przyjemny system. Nie zgubicie także tego. Jest także podłokietnik, który posiada dwa miejsca na kubeczki, dosyć głębokie, a także sam podłokietnik jest dosyć przyjemny, bo jest także szeroki. Tylna kanapa, dosyć dobrze się też na niej siedzi, bo po pierwsze kolana nie wiszą. Jest tu dosyć długie także to siedzisko i dosyć dobrze wyprofilowane, więc dla mnie tutaj, jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń, jest naprawdę dosyć przyjemnie. Jeśli chodzi o opcje, widziałem, że można zamówić sobie oczywiście tylne nawiewy, jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń, ale nie uświadczycie tutaj żadnego złącza USB, żadnego złącza 12V. Tutaj po prostu niczego takiego zbytnio nie ma. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń. Czas na przód, moi drodzy. Zobaczmy, co się zmieniło, jeśli chodzi o facelifting. No właśnie, zmieniło się tyle, co praktycznie nic. Ja włączę dla Was silnik, zobaczymy, co się zmieniło, jeśli chodzi o elektronikę, bo tu jest chyba najwięcej zmian, jeśli chodzi o facelifting. Zmienił się nam, że na początek zmieniły się zegary. Zegary, które teraz przywędrowały w formie cyfrowej, jest oczywiście to w jakiejś formie opcja. 7-calowy ekran, który macie tutaj zamontowany pomiędzy tradycyjnymi analogowymi wskaźnikami. Wygląda to dosyć nowocześnie, dosyć ładnie, choć w moim opinii zbytnio mi się to, szczerze powiedziawszy, jednak nie podoba. Mało jest grafik, mało także jest tutaj tych paneli, jeśli chodzi o możliwości przeklikiwania tego. Są podstawowe informacje i tutaj zbytnio za dużo się nie dowiecie z tego komputera pokładowego. Co prawda jest niesamowicie czytelny. Jedyna zmiana szaty graficznej to oczywiście są także tryby sportowy lub tryb normalny, który w tym samochodzie jest też zamontowany. Niestety samochód odpala się za każdym razem w trybie Eco, co jest w szczególności dosyć dużą porażką tego samochodu. Nowoczesny system oczywiście BlueLink, który jest znany nam z Hyundai i także innych w formie modeli. Nowoczesny system, który działa bardzo dobrze, 12,5 cala, wcześniej było jednak 7 chyba i pół cala, teraz właśnie zwiększono do 12,5 cala. Ten ekran naprawdę bardzo dobrze działa i ma jedną wadę tylko taką, że Android Auto czy Apple CarPlay nie działają w wersji bezprzewodowej. Niestety musicie zawsze korzystać tutaj z tego USB i także kabla po to, żeby połączyć Wasz telefon jednak z systemem Android
auto. Tradycyjny układ klimatyzacji, normalny w świecie, z gałką, z przyciskami. Tu jest wszystko tradycyjnie, naprawdę niesamowicie tradycyjnie. 2 złącza, 12 V, które szczerze powiedziawszy wystarczyłoby jedno, a drugie bym zamienił raczej na drugi port USB, bo brakuje niestety drugiego portu USB. Kiedy Wy macie podłączony telefon w formie Android Auto czy Apple CarPlay, to niestety pasażer już niestety nie ma jak naładować telefonu, gdy nie posiada jakiejś ładowarki na 12 V, zwykłego złącza USB. Niestety nie uświadczycie nigdzie tutaj, a także i pod podłokietnikiem niestety takiego złącza już nie ma. Czy coś się więcej zmieniło? Nie, ale na szczęście nie zmieniła się kierownica, którą szczerze powiedziawszy naprawdę uwielbiam. Kierownica, która jest bardzo ergonomiczna, która świetnie leży w dłoniach i ma świetny także wygląd. Ma tutaj taką bardzo ładną matową skórę na górze i na dole, a także po bokach jest taka ładnie pikowana skóra. Tak bardzo dobrze to wygląda i wygląda to tak, jak właśnie było w N-ce. W N-ce była identyczna kierownica i bardzo fajnie, że w N-Line także ta kierownica jest. Sterowanie multimediami po lewej stronie, po prawej stronie sterowanie komputerem pokładowym, a także i systemami jazdy, czy oczywiście tempomatem aktywnym, który także mamy w tym egzemplarzu. Jeśli chodzi o materiały, tu chyba jest największa bolączka tego samochodu i tu widać, że tu by się przydała kolejna generacja, a nie jednak facelifting. Tu wszystko jest twarde, niestety. Miękki jest daszek i miękka jest podszybie, ale niestety ten plastik prosi się o zmianę. To jest po prostu niesamowicie twardy plastik i szczerze powiedziawszy w kompaktach takich jak Peugeot 308, nowy Golf, Corolla, to naprawdę te plastiki są lepszej jakości i nawet szczerze powiedziawszy w Hyundaiu Elantrze były lepszej jakości te plastiki, na pewno z ładniejszą fakturą, która o wiele lepiej przykuwała wzrok niż taki plastik, który tutaj jest wykończony. Ten plastik znajdziecie niestety także tutaj, tu jest troszeczkę go też, niestety po prostu wnętrze Hyundai i30 nawet po faceliftingu jest dosyć mocno plastikowe. Jeśli chodzi o naszą wersję N-Line, przywędrowały także tutaj łopatki, oczywiście od 7-biegowej skrzyni DCT, która ma tutaj swoje miejsce. Macie także podgrzewane fotele, które możecie sobie oczywiście w opcji dokupić, podgrzewana kierownica, co jest bardzo przyjemnym dodatkiem w takiej aurze, jak w tym momencie mamy. No i oczywiście przycisk od kamery, którą możecie sobie także aktywować poprzez wrzucenie oczywiście wstecznego. Kamera dosyć dobrej jakości, co prawda w Hyundaiu Ioniqu, z tego co pamiętam, o wiele lepszej jakości. Tutaj po prostu jest wystarczająco, ale też także trochę przeciętnie. To wnętrze jest po prostu dosyć dobre, dosyć ładne. Co prawda przydałoby się już chyba nowa generacja, a nie tylko odświeżenie w formie faceliftingu. Czas pojeździć troszeczkę Hyundaiem i30 N-Line i zobaczymy, czy faktycznie N-Line zbliża się chociaż trochę właśnie w stronę N-ki. Czy jest tak? No nie do końca, to nadal jest jednak zwykły Hyundai i30, a nie N-ka. Zwykły i30, co nie oznacza tak, że to jest zły samochód. To jest wręcz bardzo dobry samochód, jak na jego właściwości. Parę milimetrów oczywiście różnicy jest względem zwykłego Hyundai i30, a wersji N-Line jest troszeczkę bardziej sztywny i jest także troszeczkę niżej osadzony. I to czuć, w szczególności czuć to właśnie na układzie kierowniczym i na układzie zawieszenia. Wszystkie w większości nierówności są naprawdę bardzo jędrnie wyczuwalne, są jędrnie także właśnie wybierane. To jest właśnie najlepsze. Nie czujecie takich nieprzyjemnych wibracji, kiedy wpadacie w studzienkę, wpadacie w kolejne, czy wpadacie po prostu w jakąś nierówność. To jest wszystko tak przyjemnie, po prostu ładnie wytłumione. Co prawda nadal pozostaje bardzo fajna sztywność tego zawieszenia i reakcja układu kierowniczego, bo po prostu każdy w większości ruch jest bardzo, bardzo dobrze przenoszony na jezdnię. Po prostu układ kierowniczy jest bezpośredni i to czuć. Jeśli chodzi o tryby jazdy, oczywiście samochód odpala się karkołomnie w trybie Eco, co jest dla mnie bardzo dużą wadą. Trzeba za każdym razem po prostu po wejściu włączyć tryb normal albo tryb sport, jeśli chcecie się bardziej jednak powygłupiać. Co do trybu normal i trybu sport, w ogóle nie czuć różnicy w układzie kierowniczym. Nie ma tutaj żadnego mocniejszego wspomagania czy słabszego. Jest po prostu jedno, ale działa po prostu fenomenalnie.
I to jeśli chodzi o zawieszenie, to jest praktycznie tyle. Komfortowo, przyjemnie, a także i pewność prowadzenia jest. I co ważne, to zawieszenie nie jest głośne w swojej pracy. Jest bardzo przyjemnie wytłumione i za to lubię Koreańczyków w ostatnim czasie, bo po prostu nauczyli się robić bardzo dobre zawieszenia i to tyle. Silnik 1.5 turbo. Oczywiście jak turbo, no to muszą być też jakieś emocje. W większości w samochodach kompaktowych były to silniki jednak wolnossące, takie pojemności 1.6. Zabrano tutaj 1/10 pojemności, dołożono turbo sprężarkę i tak oto mamy 160 koni i okolice 250 Nm. I naprawdę, kiedy wrócimy sobie tryb sport, to naprawdę przyjemnie się to odpycha. Zbierać się zbiera, po prostu idzie do przodu. Naprawdę jestem zadowolony z tego silnika, bo on ma bardzo przyjemną elastyczność i to jest to, za co lubię nowoczesne kompakty, bo po prostu zredukować jeden bieg, dodajecie gazu i on po prostu elastycznie, bardzo elastycznie po prostu przyspiesza. I także jeśli chodzi o spalanie, jest naprawdę dosyć dobrze, bo z okolice 4000 km, jakie ten samochód ma najechane, mamy okolice 6,9 litra, a na spokojnie na autostradzie jesteście zajść sobie do spalania nawet 6,1 litra. I to jest też zasługa oczywiście także skrzyni biegów. 7-biegowy DCT, czyli automat dwusprzęgłowy, jest naprawdę dobrą propozycją do tego samochodu, tylko ma pewne małe minusy. Pierwszą na pewno jego wadą jest to, że kiedy jedziesz sobie w trybie Eco albo Normal, w większości Normal, ten samochód niestety, ta skrzynia trzyma bardzo niskie biegi. Kiedy naprawdę musicie dosyć szybko wyprzedzić, musicie mocno wdusić gaz, bo ona wtedy zrzuca nagle 2-3 biegi w dół i po prostu zaczyna dopiero jechać. Ale no jest taki efekt. Kiedy chcecie płynnie przyspieszyć i mieć w miarę tą elastyczność, to niestety ta skrzynia w większości trzyma przy 60 na godzinę, ona wpięła właśnie 6. bieg. To jest troszeczkę dla mnie karkołomne, że po prostu za mocno trzyma niskie biegi i tu by się przydało lekko zrobić to, żeby było niżej. W trybie sport już jest troszeczkę lepiej, ale nadal, szczerze powiedziawszy, ja zawsze przed wyprzedzaniem po prostu redukuję te 2 biegi i jedziemy sobie do przodu. Jeśli chodzi o responsywność, jest naprawdę dobrze, bo po prostu łopatki, które macie przy kierownicy, robią dosyć dobrą robotę, bo jest słuchanie się. Ta skrzynia w miarę się słucha tego, co mówi do niej kierowca. Chcesz bieg wyżej? Nie ma problemu. Chcesz bieg wyżej? Też nie ma z tym żadnego problemu. Mi się podoba w miarę ta skrzynia, co prawda właśnie te zmiany biegów powinny być troszeczkę dla mnie jednak później, ale to wszystko jest oczywiście ekologia, a także i norma WLTP, która to wszystko jednak wymusza, tą lekką taką zamułkę. Niesamowicie się jeździ dobrze tym samochodem. Jest komfortowo, jest przyjemnie, jeśli chodzi o wygłuszenie, a także przyjemniej jedzie się tym po autostradzie. Do tego systemy autonomiczne, które tutaj są zastosowane, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry element i tu nie ma kompletnie co zarzucić Hyundaiowi, jeśli chodzi o taką właśnie jazdę. Przyjemnie się jeździ, a co do miękkiej hybrydy, bo jeszcze o tym kompletnie nie wspomniałem, mamy tutaj faktycznie tą miękką hybrydę, która pomaga nam w tym, że start-stop w końcu nie jest upierdliwy. W takiej formie, kiedy stajecie na światłach, wy w ogóle nie czujecie, że ten samochód jakkolwiek wyłącza swój silnik, a kiedy ruszacie, w ogóle nie czujecie, że on się uruchamia. To jest bardzo dobre i za to lubię miękką hybrydę. Malutka bateria, 48V instalacja i dzięki temu jesteście w stanie praktycznie nie czuć działania systemu start-stop i dodatkowo ta skrzynia włącznie z połączeniem właśnie tej miękkiej hybrydy jest w stanie wyłączyć nam silnik, żeglując po autostradzie. Jedziecie sobie stałą prędkością, odpuszczacie nogę z pedału przyspieszenia i samochód po prostu zamiast zwalniać przechodzi w tryb żeglowania. Tutaj wtedy jest komunikat tryb żeglowania aktywny i po prostu samochód sobie żegluje. Mi, szczerze powiedziawszy, podoba się jazda Hyundaiem i30 N-Line. No to co, moi drodzy, czas troszeczkę podsumować Hyundai'a i30 w wersji N-Line. Czy jest to dobry samochód i w ogóle co tu z tym fantem zrobić? Jeśli chodzi, może zacznijmy sobie na spokojnie od cen. Ceny samochodów, tak jak ostatnio żeście zauważyli, dosyć mocno poszybowały w górę i tak samo oczywiście Hyundai też musiał podnieść dosyć znacznie ceny. Najnowszy Hyundai i30 w podstawowej wersji, oczywiście z najtańszym możliwym wyposażeniem, kosztuje 86 000 zł, jeśli chodzi o taką podstawę, oczywiście z 3-cylindrowym, 1-litrowym turbo doładowanym silnikiem.
Średnia wersja wyposażenia, wersja Modern z silnikiem takim jak my mamy, czyli 1.5 turbo, który jest takim sensownym naprawdę wyborem, to już jest okolice 106 tysięcy złotych i to jest naprawdę fajny wybór ze względu na to, że macie dosyć dużo wyposażenia już w podstawie, a także już macie dosyć także dobry wygląd. Nasza wersja testowa, wersja N-Line, czyli już jedna z bardziej topowych wersji przed wersją Executive, to już są okolice 133 tysięcy złotych. Tak, tyle kosztuje nasza wersja testowa, którą dzisiaj żeście widzieli na filmie. To jest 133 tysiące złotych właśnie już z tym 7-biegowym, oczywiście skrzynią DCT, którą mamy tutaj na pokładzie, która kosztuje oczywiście 6,5 tysiąca złotych ekstra. Tak, to jest jednak dodatkowy koszt. W naszym wypadku jeszcze mamy doposażony pakiet Tech oraz pakiet Convenience. To są okolice 5,5 tysiąca złotych i chyba okolice 6 tysięcy złotych. To są właśnie te światła oraz jeszcze parę dodatków, także wewnątrz. To właśnie robi okolicę cenową 133 tysięcy złotych. Czy Hyundai i30 N-Line jest fajnym samochodem? Tak, jest bardzo fajnym samochodem. To jest jeden z lepszych kompaktów, jakie są aktualnie także na rynku. Ma bardzo dużo zalet, jeśli chodzi o jazdę. Niesamowite, dobrze zastrojone zawieszenie, bardzo dobry układ kierowniczy, dosyć dobry silnik, który ma naprawdę sporo mocy, a także, i to jest dobrze, wszystko przenoszone na asfalt. Dosyć dobra jest także skrzynia 7-biegowa DCT, co prawda w moim guście nie leży ze względu na to, że po prostu dosyć mocno trzyma nisko biegi i dosyć szybko także wrzuca te następne biegi. Naprawdę bardzo dobry samochód, jeśli chodzi także o pojemność wewnątrz, a także i komfort jazdy tym samochodem i także technologie w nim w miarę zastosowane, to wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. Dużym minusem na pewno jest wnętrze, jeśli chodzi o jego stylistykę. Tu już widać ten fakt, że ten samochód jest po faceliftingu, a nie jest nową generacją. Nie zmienia to faktu, że naprawdę jest to bardzo dobry samochód za naprawdę rozsądne pieniądze, bo ten samochód wychodzi jednak taniej niż konkurencja w formie na przykład Golfa czy Focusa. Oczywiście są to lekkie, drobne różnice pieniężne. Wersja N-Line w szczególności wygląda dobrze stylistycznie, dobrze się prowadzi i jest sensownie i rozsądnie właśnie wyceniona. I to był jeden naprawdę z lepszych spędzonych tygodni, jeśli właśnie chodzi o segment kompaktów. A Wy nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Motookiem, bo to dzięki Wam jesteśmy w stanie się rozwijać i pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody. Nie zapomnijcie także zajrzeć do nasze social media, bo takie samochody pojawiają się jednak tam troszeczkę szybciej i na bieżąco zobaczycie, co w danym tygodniu jednak testujemy. Luknijcie na nasze sociale, a także i zajrzyjcie na motookiem.pl, bo tam także jest tych samochodów jednak sporo. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym teście. Cześć!